Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym typem filmu, bo będę opowiadać o serii książek, które uważam, że powinny być wznowione albo powinny być wznowione albo wydane na nowo przez innego wydawca, chociaż ten wydawca, czyli Albatros, powinien wydać to jeszcze raz. Nie wiem, czy ten film wyjdzie tak, jak sobie zamarzyłam i zaplanowałam, bo jest to też seria, którą czytałam dosyć dawno, natomiast do tej pory mam jakby bardzo miłe wspomnienia z tą serią, a mianowicie jest to seria Geniusz. Ja dorwałam bodajże pierwszy i trzeci tom, albo pierwszy i drugi, tak, pierwszy i drugi tom w koszach w Carrefourze. Nie było tam trzeciego i trzeci udało mi się zdobyć gdzieś w świecie książki, ale też gdzieś daleko od domu. Boże, przepraszam. I pamiętam tą ekscytację z otworzenia w ogóle tej książki. Jest to seria dosyć ciekawa i interesująca, bo mamy tutaj trójkę głównych bohaterów, którzy planują jakby nie do końca zmierzyć się, ale wziąć udział w takiej walce, aby uzyskać środki do tego, by otworzyć własne laboratorium, jakieś własne biuro, no nie wiem, generalnie coś własnego. No i mamy właśnie tutaj Rexa, Tundę i Likanon. Oni są w ogóle wszyscy z różnych zakątków świata. Rex jest to jeden z naszych bohaterów, jest to jeden z najlepszych programistów na świecie. Stworzył program, który za pomocą jednego kliknięcia myszki może odnaleźć osoby zaginione. Ma on 16 lat. Kolejnym naszym bohaterem jest Tunde. On pochodzi jakby z nigeryjskiej wioski, gdzie ludzie tak naprawdę mieszkają w lepiankach i on tam doprowadził internet, no i lokalny jakby wojskowy, który zajmuje się tą prowincją, zlecił właśnie Tundę, aby stworzył broń. No i Tunda ma lat 14. Kolejna bohaterka to Likanon. Jest ona blogerką, szpiegiem, która konspiruje jakby, nie konspiruje, ujawnia korupcję, demaskuje korupcję wśród chińskich urzędników i jest ona jakby nieznaną osobą, w sensie jej twarzy nikt nie zna, więc ciężko ją odnaleźć, więc może sobie tam żyć normalnie. Natomiast jest ona uznana jako bardzo taką złą osobę dla tej władzy, no i jest w czołówce czarnej listy Szanghaju i ma 16 lat, czyli są to tacy młodzi bohaterowie. No i oni jakby się znają, przez internet jakoś się poznali i są przyjaciółmi takimi online, natomiast nigdy się nie widzieli. No i jeden taki mózgowiec, coś a la nasz Elon Musk, to coś takiego pokroju mi się kojarzyło, ogłasza jakby nie do końca konkurs, bo on sam jakby pisze do tych ludzi, którzy tutaj dostają się do tego konkursu. No ale jest taki konkurs, gdzie 200 geniuszy może zmierzyć się w walce o fundusze. Natomiast no nie do końca jest to tak
pozytywne, jak on to przedstawia. No i też nasz Rex dostaje się tam poprzez jakby zhakowanie systemu, bo Tunde i Likanon dostali zaproszenie, natomiast Rex nie dostał, a chciał się spotkać z kolegami, chciał wziąć tam udział i zhakował system, aby ten uznał jego udział w tym konkursie. Są 3 części. Pierwsza jest to część Geniusz gra, czyli tutaj poznajemy i zaczyna się ta gra. Tutaj jest drugi tom, jest to tom Przekręt, czyli tutaj już po samym tytule widzimy, że nasi bohaterowie coś odkrywają i nie do końca jest to coś dobrego. No i kolejny, już ostatni tom, chyba najkrótszy z tych wszystkich, jest to Rewolucja. W ogóle świetnie wydane są te tomy. Już otwierając tę książkę możemy się trochę przenieść do takiego klimatu cybernetycznego, może tak to powiedzieć. Są tutaj jakieś obrazki, jakieś wzory, też zapiski. Ta książka to wygląda i w odczuciu możemy jakby odczuć, że jest to taki swoisty dziennik trochę, i każda z części ma takie wstaweczki. Też nie chcę zdradzać wszystkiego z 3 tomów, natomiast no, uważam, że ta seria jest naprawdę warta tego, by ją wznowić, bo wiem, że jest już ciężko dostępna, chociaż nadal widuję te niektóre tomy, najczęściej chyba Rewolucję widuję w tych koszach w Carrefourze i najchętniej obdarowałabym nimi wszystkich, którzy tam szukają. No zdecydowanie jest to młodzieżówka, więc też nie można się szykować na jakieś tam brutalności, chociaż myślę, że jest to taka starsza młodzieżówka, bo jednak mamy trochę takiej kryminalności, trochę jest taki kryminał tutaj, przygodówka. Właśnie dlatego mówiłam, że nie wiem, czy to wyjdzie tak, jak bym chciała, żeby wyszło, bo nie chcę spoilerować, a też chcę jak najwięcej opowiedzieć o tej książce, a też dużo rzeczy nie pamiętam. Z tego, co kojarzę też, to Rex stworzył ten program do odnajdowania zaginionych, ponieważ zaginął jego brat. No i rodzina, właśnie on jest jakby Meksykanem, który mieszka w Stanach, natomiast nie do końca ma tam papiery, by zostać, tak mi się coś kojarzy. No i też przez to, że wplątał się trochę w sytuację, która pojawia się w tych książkach, no to sprowadza problemy na całą swoją rodzinę. I w zasadzie to tyczy się nie tylko Rexa, ale też Tunde i Likaon, bo oni też jakby biorąc udział w konkursie, dowiadując się to, co się tam dzieje i jak tak naprawdę ten konkurs wygląda i tak naprawdę co tworzą ci młodzi naukowcy, jaka to jest pralnia umysłów, no to też sprowadzają jakby trochę nieszczęść na swoich bliskich. Też swego rodzaju są takimi uciekinierami, ponieważ właśnie osoba, która stworzyła ten konkurs, ma zasoby i ma dojścia do wielu drzwi. I też może sprawić, że właśnie Rex, Tunde i Likaon mogą być tymi złymi w tej opowieści.
chociaż tak naprawdę to jest właśnie trójka tych dobrych osób. Także no, chyba więcej nie opowiem o tej serii, ale naprawdę stwierdziłam, że nagram taki krótki film o niej, bo może ktoś ma w bibliotece na przykład i nie wiedział, czy poznać, no to zdecydowanie polecam. Nie dość, że jest przepięknie wydane, to jeszcze przez te książki się płynie. Ja bałam się troszkę kupować pierwszy i drugi tom, chociaż najpierw kupiłam sobie pierwszy tom, dowiedziałam się, że jest to seria, a więc szybko poszłam znaleźć drugi tom, bo wiem, że widziałam. No i ten trzeci to był już problem, ale na szczęście przez internet znalazłam w jednym świecie książki w Warszawie, że jest dostępny. Pojechałam, odebrałam, no i mam całą trylogię. Żałuję trochę też, że pan Leopoldo Gould, który jest autorem, nie napisał więcej tego typu powieści. Wydaje mi się, że on już nic nie pisze, ale mogę sprawdzić. Bo wydaje mi się właśnie, że on już nic nie pisze zbytnio. Wiem, że jeszcze jakąś książkę napisał. On jest chyba bardziej reżyserem. O, chociaż widzę, że napisał Ghost Radio w 2008 i napisał Piniaty w 2023. Ma on jakby 52 lata i generalnie jest reżyserem filmowym, więc może dlatego ta książka tak świetnie się, te książki tak świetnie się czytały, bo były w zasadzie tak podprowadzone jak można powiedzieć filmy. Dostał dużo nagród, no ale generalnie jest pracownikiem filmowym, telewizyjnym, napisał nowelę Ghost Radio Daniel X z Jamesem Pattersonem. Jamesa Pattersona znam, chociaż chyba nie czytałam, wiem tylko o tym autorze. Właśnie seria Geniusz. No i teraz ta Piniata. Jestem ciekawa, czy to jest jakiś horror, dreszczowiec. Aż bym poznała. Chętnie. Tylko nie wiem, czy można gdzieś zakupić tak, żeby doszło. O. Jest. Tylko jestem ciekawa, czy to jest jakby książka, czy powieść graficzna, ale wydaje mi się, że książka. No ale ta okładka zachęca, więc chyba niedługo sobie ją zaopatrzę się w tą książkę. Dzisiaj jak dobrze, że nagrałam ten film, to przynajmniej wiem o autorze więcej. No także jeszcze raz polecam serię Geniusz. Mam nadzieję, że wejdzie znowu na rynek, bo jest to seria dla młodzieży nie taka głupia, jak się wydaje, tylko bardziej właśnie zachęcająca do myślenia, pokazująca obraz świata, że nie jest on taki biały albo czarny, tylko jest też w nim dużo szarości i że tej czerni trochę też jest dużo i że nie wszyscy są pozytywni, nawet jeżeli wydają się pozytywni, więc wydaje mi się, że właśnie taka pełna przemyśleń jest ta książka, ta seria, no i te wydania kupiły mnie od razu, bo są przepiękne. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że takie też filmy Wam się podobają. Dawajcie znać w komentarzu, czy znacie tę serię, czy chcielibyście się z nią zapoznać. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!